Mamy już wszystkich pasażerów na pokładzie, czekamy na ostatnie dokumenty i będziemy mogli zamykać drzwi. Bardzo ważne jest, żeby przed każdym rejsem dokładnie sprawdzić catering. Dziś mamy coś specjalnego. Lecimy do Chicago. Dla pasażerów to kilka godzin komfortowej podróży. Dla załogi kilkanaście godzin pracy, koncentracji i odpowiedzialności. W tym odcinku poznaj załogi LOT Emilia, szefowa pokładu, pokaże, jak wygląda lot długodystansowy z jej perspektywy. Z ilu osób składa się załoga Dreamlinera, jak wyglądają ich obowiązki i co dzieje się, zanim pasażerowie wejdą na pokład. Sprawdźmy! Cześć Emilia! Cześć Jolita. Wybierasz się dziś do Chicago. Czy możemy Ci towarzyszyć? Oczywiście, zapraszam. Jak się przygotowujesz do rejsów długodystansowych? O której zaczynasz pracę? Nasz lot dzisiaj zaplanowany jest na 16:40, ale ja swoje przygotowania zaczynam dużo wcześniej. Rano wstaję i pakuję walizkę, bo chcę być pewna, że niczego nie zapomniałam. Potem oczywiście obowiązkowe upięcie włosów, makijaż, a potem wypijam swoją ulubioną kawę, zjadam duże, solidne śniadanie i lecimy. Potem przyjeżdżasz do biura i spotykasz się ze swoją załogą. Ile osób będzie dziś pracowało na locie do Chicago? Tak, nasza praca zaczyna się dosyć wcześnie, bo już o 14:55. Moja załoga na dziś liczy 10 osób. W klasie biznes będą pracowały 3, w klasie premium 2, a w klasie ekonomicznej będzie pracowało 5 osób. A ponieważ za chwilę muszę się z nimi spotkać, to chodź, zapraszam Cię do sali. Co omawiacie dzisiaj na briefingu? Na briefingu na pewno sprawdzimy dokumentację i uprawnienia załogi. Ja jako szefowa sprawdzę też wiedzę pod kątem merytorycznym. W dzisiejszym rejsie 10 osób z załogi, każdy będzie miał przydzielone konkretne zadania, bo ja przydzielę im najpierw pozycję. Każdy wchodząc do samolotu będzie doskonale wiedział, co ma robić. Omówimy sobie też przebieg całego lotu i ewentualne informacje o pasażerach, którzy wymagają dodatkowej opieki. Są to na przykład dzieci, które podróżują pod opieką personelu pokładowego, zwierzęta w kabinie albo osoby z ograniczoną mobilnością. Z własnego doświadczenia wiem, że część odprawy załóg wygląda podobnie jak ta u pasażerów. Jak to wygląda w praktyce? I tak i nie. Na loty długodystansowe zabieram dodatkową walizkę i rzeczywiście muszę ją nadać tak jak nasi pasażerowie, a potem przechodzę odprawę, kontrolę bezpieczeństwa i odprawę paszportową, ale mamy do tego dedykowane przejście, tak żeby ten proces maksymalnie usprawnić, żeby załoga jak najszybciej dotarła do samolotu. Teraz nadasz walizkę, mnie czekają podobne kroki, więc chyba do zobaczenia przy bramce do Chicago. Czekam na Was, do zobaczenia. Co dzieje się, zanim pasażerowie wejdą na pokład? Zaraz po wejściu do samolotu my działamy jak taka dobrze naoliwiona maszyna. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Sprawdzamy wyposażenie samolotu, sprawdzamy wyposażenie dodatkowe. To wszystko musi działać, zanim pasażerowie podjadą, tak jak dzisiaj podjechali autobusem, czasami wchodzą przez rękaw i wtedy też już załoga musi być gotowa. A ile będzie trwał dzisiejszy lot? Jesteśmy już po briefingu z pilotami i wiemy, że dzisiejszy rejs potrwa dokładnie 9 godzin i 30 minut. Bardzo ważne jest, żeby przed każdym rejsem dokładnie sprawdzić catering. Dla każdego z pasażerów, bez względu na klasę przelotu, przygotowany jest bardzo smaczny, ciepły posiłek, przekąski oraz napoje, które są w cenie biletu. Dodatkowo pasażerowie klasy biznes dostaną bardzo szeroki wybór posiłków. Mogą również zamówić posiłki z gwiazdką Michelin. A jeżeli mają jakieś inne preferencje, to zamawiają posiłek na przykład dla dzieci albo posiłek bezglutenowy. My name is Emilia. I'll be with you today all night long. The flight time today is 9 hours and 30 minutes. I also brought the menu for you so we could have a look, please. Here you are. Mamy już wszystkich pasażerów na pokładzie, czekamy na ostatnie dokumenty i będziemy mogli zamykać drzwi. Dzień dobry Państwu. W imieniu polskich linii lotniczych LOT, Sojuszu, Star Alliance i linii partnerskich serdecznie witamy na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner w bezpośrednim rejsie do Chicago. Miło nam gościć Państwa na pokładzie. Życzymy przyjemnej podróży. Cabin crew doors in flight and cross-check. Doors in flight, cross-check.
Drodzy Państwo, a teraz prosimy o zwrócenie uwagi na film prezentujący zasady bezpieczeństwa w naszym samolocie. Przedstawimy Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Na czas startu i lądowania muszą być one odłączone od źródła zasilania i zabezpieczone. Z czego zaczyna się serwis w klasie biznes? Najpierw są to przygotowania i one rzeczywiście dosyć długo trwają. Dopiero jak wszystko w bufecie jest gotowe, wychodzimy do pasażerów na kabinę, bo to dobre przygotowanie to jest klucz do sprawnej i bardzo profesjonalnej obsługi. Na początek podamy pasażerom gorące ręczniki, potem rozłożymy obrusy i dopiero wtedy będziemy częstować pasażerów napojami i posiłkami. Brzmi jak perfekcyjnie zaplanowany proces. My Wam nie chcemy przeszkadzać, dlatego widzimy się po serwisie. Dziękuję Wam bardzo, smacznego Wam życzę i do zobaczenia. Dzisiaj na przystawkę dla pasażerów klasy biznes proponowaliśmy sałatkę z burakiem i koprem włoskim albo zupę krem z marchwi z imbirem. Natomiast z dań głównych do wyboru była kaczka, sandacz lub pierożki włoskie. Oczywiście po posiłku proponowaliśmy wybór wielu różnych smakowitych deserów. Załoga oczywiście też dostaje przygotowany posiłek. Może go sobie zamówić wcześniej, przed lotem. Ja na dziś zamówiłam sałatkę. Od startu minęły już mniej więcej 3 godziny. Zakończyliśmy wszystkie czynności, serwis już został zakończony i kabina jest uprzątnięta, dlatego część z nas po zjedzeniu posiłku udała się na odpoczynek, który potrwa mniej więcej 1,5 godziny. Pozostała grupa będzie pełniła dyżur i opiekowała się pasażerami. Taka przerwa na lotach długodystansowych jest niezbędna, dlatego że mamy bardzo dużo obowiązków, loty są długie, a nasza koncentracja jest niezbędna do tego, żeby w razie nieprzewidzianej sytuacji załoga była w możliwie najlepszej kondycji. Poza tym w takiej przerwie jeszcze dbamy o naszych pilotów, o to, aby dobrze się czuli, mieli wszystko, czego potrzebują, zachowali kondycję do końca rejsu, ale też oczywiście przygotowujemy samolot dla kolejnej załogi, która wsiądzie zaraz po naszym wyjściu i będzie wracała do Warszawy, więc musimy przygotować chociażby dokumenty celne. Czy teraz jest Twój czas na odpoczynek? Dokładnie tak. Teraz idę na przerwę, więc Julita, spotkamy się przed drugim serwisem. Jesteśmy już przed drugim serwisem. Schemat jest dosyć podobny. Pasażerowie również dostaną pełny posiłek. Najpierw podamy im gorące ręczniki, potem oczywiście obrusy, dostaną danie ciepłe. Jeszcze chwila przygotowań i zaczynamy. Drugi serwis już za nami. Teraz zbliżamy się do lądowania na lotnisku w Chicago. Zostało nam jeszcze 40 minut. Przygotujemy pasażerów, kabinę, zabezpieczymy wszystkie przedmioty. 9 godzin minęło zaskakująco szybko. Pasażerowie opuszczają pokład, ale dla Was to jeszcze nie koniec pracy. To prawda, teraz jak wszyscy wyjdą, musimy sprawdzić, czy na pokładzie nic nie pozostało. Potem przygotujemy samolot dla kolejnej załogi, przekażemy go obsłudze naziemnej, a sami przejdziemy przez kontrolę paszportową. Który to już raz w Chicago? Latam 20 lat i jestem tutaj kilka razy w roku. Mam takie swoje ulubione miejsca i zawsze wracam tutaj chętnie. I czy masz jakieś plany na ten czas w Chicago? Tak, przede wszystkim dobrze wypocząć, napić się dobrej kawy, no i jutro wracamy do domu. Czy lot powrotny czymś się różni? Przede wszystkim będzie to rejs nocny, w związku z tym rytm tego lotu będzie rzeczywiście trochę inny. Będą też inne posiłki, bo one są zakupione tutaj na miejscu w Chicago. A dodatkowo pasażerowie trochę inaczej tę podróż rozpoczną, bo już w lot Business Lunch, gdzie będą mogli odpocząć przed podróżą, zjeść coś dobrego i to wszystko będzie dla nich przygotowane niezależnie od klasy podróży i też niezależnie od linii lotniczej. A
Emilia, bardzo Ci dziękujemy, że mogliśmy towarzyszyć za kulisami tego fajnego rejsu i życzymy Ci miłego odpoczynku. Bardzo dziękujemy. Dla nas też to była przyjemność. Dziękujemy Wam serdecznie za spotkanie i zapraszamy ponownie. Jeżeli spodobał Ci się ten film, daj nam łapkę w górę. Subskrybuj po więcej ciekawych materiałów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.